could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. You take a hold of me. Look how you make me. I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a Ale wywalony dwumas. Cześć załoga, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku bohaterem będzie Passat B7 dwulitrowe TDI. Słuchajcie, bardzo dużo już tutaj porobiłem przy tym Passacie. To jest auto mojego dobrego kolegi Tomka, zresztą właściciela Cytryny, której mieliście nie tak dawno okazję oglądać całego tasiemca z wymiany silnika. Właśnie w tej Cytrynie to była Cytryna C8. Auto chodzi, działa bez najmniejszego zarzutu, także wymiana silnika się powiodła. W zasadzie sama wymiana wymianą, ale tutaj największą niewiadomą był sam silnik. Dlatego po grubo ponad roku postoju w przysłowiowych szuwarach no auto wróciło do żywych i teraz służy dalej Tomkowi. Oby służyło jak najdalej, bo naprawdę włożyłem tam bardzo dużo pracy, bardzo dużo serca, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I na razie się to odwdzięcza. Mam nadzieję, że tak zostanie. No ale teraz tak, Tomek podstawił mi Passata. No i teraz, jak widzicie, tutaj mam jeszcze bardzo dużo pracy. Oprócz tego, słuchajcie, że będziemy wymieniać koło dwumasowe, które już jest bardzo mocno wybite. Założymy sobie Zaxa, już jest przygotowane.
To jeszcze, słuchajcie, będziemy tak wymieniać, znaczy ja będę wymieniał, nie wiem czy akurat będę jeszcze to robił z tego relację tutaj w filmie, ale tak, mam do wymiany górne mocowania z łożyskami, w zasadzie tutaj bardziej łożyska, bo już po prostu trzeszczą z jednej i z drugiej strony, także jedna i druga strona już jest rozebrana, jak widać, także kompletnie całe zawieszenie, wszystko, słuchajcie, cały tutaj spód jest wywalony. Mamy goły spód auta. Ogólnie, coś tak, auto wyposażone w skrzynię, tak jak mówiłem, chyba DSG, czyli bardzo duża skrzynia biegów, bardzo ciężka. I słuchajcie, nawet się nie zastanawiałem, tylko od razu wziąłem się za wyrzucenie całego łoża silnika, całej kołyski z zawieszeniem, żeby zrobić sobie miejsce. Słuchajcie, śruby w miarę fajnie się odkręcały, więc słuchajcie, proponuję zawsze coś takiego sobie spróbować najpierw od wyrzucenia właśnie łoża silnika, od wyrzucenia tej kołyski, bo robi się naprawdę bardzo dużo miejsca i słuchajcie, bardzo się polepsza komfort pracy. Na początku, słuchajcie, jeszcze zostawiłem sobie samą przekładnię kierowniczą jeszcze spiętą, podwiesiłem sobie ją trytytkami pod autem, oczywiście nie odpinałem jeszcze od kolumny kierowniczej, ale słuchajcie, jak zdjąłem już kołyskę, no to jednak postanowiłem wywalić tą przekładnię. Przekładnia zresztą, nawiasem mówiąc, była wymieniana jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, to akurat nie przeze mnie, więc no, była regenerowana, jak widać. No i mówię, wywaliłem sobie również ją, żeby sobie jednak zrobić troszeczkę więcej miejsca. Także masa, słuchajcie, zobaczcie, masa części zdemontowanych. Oczywiście rozbierzemy sobie tradycyjnie już, jak zawsze przy takiej robocie. Ja sobie zawsze rozbieram rozrusznik, jak już jest wyciągnięty, i robię sobie jego kontrolę, serwis, czyszczenie, przesmarowanie i ewentualnie, jeżeli jest mało szczotek lub jakiś element już mógłby za jakiś czas nie domagać, no to w tym momencie też go również wymieniamy. I teraz tak, no tak wygląda ogólnie cała tutaj komora po wyjęciu skrzyni biegów. I jak widzieliście, słuchajcie, skrzynię wyciągnąłem tym razem troszeczkę nietypowo, bo zawsze, jak pamiętacie, skrzynię brałem na klatę, ale no niestety, słuchajcie, ta skrzynia jest po prostu zbyt ciężka, zbyt wielka. No i tutaj jedynie chyba Pudzian dałby radę wyciągnąć tą skrzynię biegów i wrzucić własnoręcznie. No ja niestety nie dałbym rady, nie ma takiej opcji. Ale słuchajcie, tutaj dzięki patentowi z wyciągarką łańcuchową, słuchajcie, bardzo fajnie, bardzo sprawnie to poszło. Co do, słuchajcie, jeszcze samej skrzyni biegów, to tak jak widzicie, ja się chwilę zastanawiałem, czy skrzynię wyciągać, słuchajcie, razem ze skrzynką tą kątową. Zobaczcie, z tą skrzynką rozdzielczą. Zastanawiałem się, czy wyciągać ją właśnie osobno, czy najpierw nie odkręcić, czy ona nie będzie mi gdzieś wadziła przy wyciąganiu skrzyni biegów, bo powiem Wam, że często w niektórych modelach pojazdów jest tak, że skrzynkę jednak trzeba wyciągnąć, tak jak mieliśmy to przy okazji Golfa 4. Tam, słuchajcie, no nie wyciągnąłbym z tą skrzynką rozdzielczą, ona też był napęd na 4 koła, nie wyciągnąłbym, bo no było widać, że tutaj ogólnie cała obudowa będzie mi się zapierać, tak przynajmniej no, mi się wizualnie wydawało. Tutaj było tak pół na pół, ale tak, słuchajcie, wystarczyło, że odkręciłem tylko tutaj 2 śruby od wspornika. Zobaczcie, gdzie one są. O, tutaj, w tym miejscu, oczywiście od drugiej strony. No i oczywiście wszystkie śruby po obwodzie. I w zasadzie, no i tak, oczywiście, jak widzicie, spiąłem skrzynię biegów łańcuchem. Łańcuch, słuchajcie, jest w całości przykręcony jest od spodu skrzyni biegów śrubą, dwiema śrubami do otworów mocujących wspornik skrzyni biegów, czyli tutaj mówię o tym wsporniku, czyli jedna śruba tu, druga tu, no i skrzynia opleciona z jednej strony i tutaj łańcuchem z drugiej strony. Oprócz tego
Oprócz tego tutaj sobie jeszcze złapałem 2 punkty, tak żeby jakoś w miarę złapać środek ciężkości skrzyni biegów. Tutaj w miejscach mocowania łapy lewej poduchy właśnie skrzyni biegów do ramy, do podłużnicy. No i powiem Wam, że dosyć fajnie to, jak widzieliście, wyszło. Jedyne co, to tutaj troszeczkę skrzynka rozdzielcza mi troszeczkę przeważyła i skrzynia w tym momencie, bo tak, silnik mamy opuszczony, no i w zasadzie cała ta powierzchnia, powierzchnia styku silnika ze skrzynią biegów, wiadomo, że silnik kiedy go opuszczam, pochyla się pod pewnym kątem. No i w tym momencie skrzynię biegów, którą zdemontowałem, ona, słuchajcie, teoretycznie też powinna być, powiedzmy, pod tym kątem. Najlepiej przy montażu by tak było, ale tutaj troszeczkę ta skrzynka rozdzielcza przeważyła i skrzynia mi się troszeczkę w ten sposób skątowała. No i będę musiał sobie przy montażu spróbować złapać troszeczkę w innym miejscu środek ciężkości. Może gdzieś tu na łańcuchach mi się uda jakoś przeregulować hak wyciągarki, tak żeby skrzynia oczywiście tutaj, cała ta przylgnia skrzyni biegów i silnika były do siebie równoległe, a nie pod takim kątem, że skrzynia w ten sposób, a silnik w ten sposób. Także tutaj będę sobie musiał jeszcze tutaj ten właśnie środek ciężkości spróbować jakoś obrać inaczej, jakoś go troszeczkę zmienić. No i słuchajcie, co ważne, dlaczego też chciałem spróbować wyciągnąć skrzynię biegów łącznie ze skrzynką rozdzielczą? Dlatego, słuchajcie, żeby nie bawić się w spuszczanie oleju. Bo teraz tak, jeżeli odkręciłbym skrzynkę rozdzielczą, to musiałbym spuścić olej. Ze skrzynki rozdzielczej tutaj wyleciałby też olej przekładniowy ze skrzyni biegów. No i później wiecie, uzupełnienie, dodatkowa, słuchajcie, zabawa, dodatkowa robota. A w tym wypadku, słuchajcie, naprawdę, bo tak, jak już zamawiałem sam dwumas, już po jego konstrukcji widziałem, że tutaj nie będzie potrzeby kompletnie spuszczania oleju ze skrzyni biegów, ponieważ jak widzimy, zobaczcie, tutaj zaskakuje nam wałek Wieloklin z skrzyni biegów na Wieloklin w kole dwumasowym. Także tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby kompletnie takiej potrzeby, żeby spuszczać olej ze skrzyni biegów. Także skrzynia biegów, ta skrzynia biegów DSG zjeżdża z silnika w całości bez spuszczania oleju. Także dosyć sporo nam to ułatwia pracę. Słuchajcie, z samą skrzynią biegów nic nie będziemy działać, ponieważ, słuchajcie, nie tak dawno skrzynia przechodziła serwis, to akurat nie u mnie, tylko w innym zakładzie specjalizującym się w skrzyniach biegów i tutaj był, słuchajcie, robiony serwis skrzyni biegów, był wymieniany olej, także tutaj kompletnie skrzynia nas nic nie interesuje, my się jedynie zajmujemy tylko i wyłącznie dwumasem, jeżeli chodzi o przeniesienie napędu. Także także tak to wygląda. Części mamy, koło dwumasowe Zaxa. Jeszcze, słuchajcie, tak, zamówiłem tuleje wahaczy. Lewą, prawą. W zasadzie tutaj z tego, co wyszło po katalogu, to jest one są lustrzanym odbiciem, są takie same i, słuchajcie, 2 poduszki kołyski, bo już przy demontażu kołyski widziałem, że już teraz będzie to dobrze widać, ale teraz będzie dobrze widać chyba. Widzicie, jaka jest spękana? Teraz dobrze widać. To jest wszystko spękane. Od dołu jest jeszcze gorzej. I słuchajcie, tuleje również są już tutaj ponadrywane, więc tutaj już założymy nowe. Także wszystkie części z górnej półki, olej, filtry, wszystkie filtry z Febiego i olej z Motula. No,
No i tak to wygląda. A, jeszcze co? Jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Dosyć mocno się wkurzyłem, bo przy demontażu tutaj MacPhersonów, górnych mocowań, żeby tutaj się dostać, to w zasadzie trzeba zdjąć, znaczy tak, zdjąć wycieraczki, zdjąć tutaj te plastiki pod szybia i słuchajcie, połamał mi się przy demontażu, zobaczcie. Znaczy tak, był pęknięty już, na pewno już był pęknięty lekko i słuchajcie, obawiałem się tego, że jak zacznę mocniej, słuchajcie, szarpać, bo nie chciała mi wyjść, o, zobaczcie, ta rynienka, ta warga z uszczelki pod szybą, w zasadzie tutaj w którymś miejscu i po prostu łamała się, po prostu jak, no była bardzo krucha, słuchajcie, i po prostu łamała się w rękach. Niestety no musiałem pociągnąć raz, drugi, trzeci za ten plastik, żeby to po prostu spróbować ruszyć, ale no niestety całe pęknięcie poszło dalej. O, zobaczcie, i pękło. Nie wiem w zasadzie jak daleko to pęknięcie sięgało, ale już przy demontażu widziałem, że gdzieś tutaj to już było nadpęknięte, nie widziałem tutaj tego, ale być może raczej chyba mi się wydaje, że ja to po prostu już uwaliłem do końca. Oczywiście ten cały element zamówiłem nowy, więc powinien przyjść chyba jutro. Także to niestety ten plastik jest do wyrzucenia, także zepsułem. Już jest odkupiony, także lada dzień powinien, dziś lub jutro powinien przyjechać. Jutro najwcześniej. No, także ogólnie z tą drugą częścią podszybia również miałem dosyć spory problem, żeby je wyciągnąć, ale tam no, troszeczkę to poszło bardziej sprawnie. Gdzieś mi się udało podważyć od jednej strony i jakoś to wyszło, ale też było dosyć mocno, słuchajcie, tutaj uszczelce zapieczone. Później, słuchajcie, wyciągałem tylko kawałki połamanego tej wargi, tego elementu plastikowego podszybia. Tak było, słuchajcie, skleszczone, zapieczone, nie chciało być totalnie. No, także chyba tyle. Ja się biorę za odkręcanie koła dwumasowego, starego koła dwumasowego, także jak widzieliście, koło dwumasowe bardzo mocno, słuchajcie, wyeksploatowane. Już widać, że strona wtórna przekręciła się względem strony koła pierwotnego, bo już zaczęło nam, zobaczcie, zasłaniać śruby mocujące. O, zobaczcie, jak duży luz jest już na... Wszystko tutaj dzwoni. Tam jest wszystko zardzewiałe. Pod spodem. A, i jeszcze co, słuchajcie. Zapomniałem całkiem o łożysku igiełkowym. Tutaj, ustalającym wałek skrzyni biegów. Tutaj w wale korbowym. Ale słuchajcie, nic straconego, bo mam takie łożysko na półce, z tego co pamiętam z luka, i to powinno być gdzieś nawet tutaj na wierzchu. To chyba będzie to. Czekajcie, zaraz zobaczymy. To jest oczywiście nowe, już jakiś czas leży na półce. Tak, to będzie to. Jeszcze na pewności wyciągniemy, zobaczymy tylko. Wyciągniemy, założymy na wałek. Tak, to będzie to. O, elegancko. Stare łożysko w zasadzie można byłoby zostawić, ale zauważyłem już jedną rzecz i wy to pewnie też już widzicie. Widzicie te takie czarne, ten czarny smar tutaj naokoło. No to nie jest żaden, słuchajcie, brud. To wygląda już tak, jakby zaczął się wytapiać smar właśnie z łożyska. Więc tutaj to łożysko bezwzględnie do wymiany, także założymy to łożysko
nowe. Oczywiście z nową dwumasą mamy komplet śrub montażowych, także tutaj w zasadzie nic więcej nam do szczęścia nie potrzeba. Jak widzieliście, dwumas zdjęty, łożysko już wymienione. I słuchajcie, tutaj warto przy tym łożysku zaznaczyć jedną rzecz. Słuchajcie, łożysko w zasadzie trzeba wprasować odpowiednią stroną. Tutaj z jednej strony, to jest akurat tylna część łożyska, czyli ta część, która przychodzi do wału korbowego. Tutaj, jak możecie zauważyć w środku, jest kawałek takiego plastikowego jakby prowadzenia, taka plastikowa czarna tulejka po obwódce. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać w kamerze. Może to widać dobrze. O. Z drugiej strony igiełki są praktycznie przy wardze, przy brzegu tutaj obudowy łożyska. I wprasowujemy w tą stroną, czyli tą plastikową tulejką w stronę wału korbowego. Czyli w ten sposób, tak żebyśmy tutaj mieli igiełki zaraz przy tej wardze, przy wardze obudowy łożyska. I słuchajcie, druga rzecz. Ja sobie dodaję często delikatnie na pędzelku troszeczkę smaru EUT43, to jest smar do łożysk. Na nowe łożysko delikatnie sobie przesmaruję, nie za dużo tego smaru, tak żeby troszeczkę przesmarować nowe łożysko. Ono oczywiście ma smar, ale ja zawsze dodaję troszeczkę coś od siebie i zawsze jest ok. No i teraz tak. Ogólnie, słuchajcie, widać, że dwa koła troszeczkę się różnią budową. Nowe koło oczywiście Zaxa, stare koło Luka, produkcji Luk.
gdzieś, o, tutaj jest bity luk. Jeżeli nie widać tego na filmie, to musicie mi uwierzyć. I jak widać, troszeczkę te koła się różnią. Zaks jest taki bardziej, zobaczcie, kanciasty. Zaks jest bardziej kanciasty. Ja sobie jeszcze oczywiście zaraz sobie zmierzę suwmiarką odsadzenia. Zobaczę, czy tutaj odsadzenia są takie same, na pewności. I teraz tak, koło Zaksa bardzo ciężko, słuchajcie, ruszyć. Tu jest praktycznie osiowy luz, jest też delikatny, ale słuchajcie, on jest ledwo zauważalny. Wy nawet chyba tego nie zauważycie w kamerze. Ja, słuchajcie, przykładam bardzo dużo siły, żeby w ogóle tutaj ruszyć to koło, także ono jest bardzo, bardzo sztywne. No stare koło, jak było widać, nowym nie da rady, stare bardzo mocno pracuje i również na boki. Tutaj ogólnie wygląda to samo. Oczywiście warto sobie wziąć koło zamachowe, przymierzyć na wieloklin. To sobie oczywiście też zrobimy, chociaż wizualnie widzę, że to jest to samo, ale dla pewności warto sobie ten wieloklin jeszcze przyrównać tutaj, przyłożyć do skrzyni biegów i zobaczyć, czy rzeczywiście pasuje. A poza tym to wszystko wygląda bardzo, bardzo podobnie. Pojedziemy sobie skrzynią biegów. Ok. Oczywiście warto już sobie również skontrolować, słuchajcie, stan wieloklinu. Tutaj na wyjściu ze skrzyni biegów. Wyczyścimy sobie tutaj z pyłu i porównamy. O, pasuje idealnie. No, także miejmy nadzieję, że słuchajcie, to koło dwumasowe popracuje tak samo długo jak oryginalne sprzęgło Luka. No zobaczymy. Dobra, dwumas wrzucony, dokręcony. No i co? Próbujemy, słuchajcie, wrzucić skrzynkę, także muszę złapać sobie odpowiedni środek ciężkości, tak żeby skrzynka była odpowiednio ustawiona
względem silnika i no, spróbujemy to jakoś w miarę sprawnie zrobić. Dobra, to co? Podjeżdżamy skrzynką pod piecyk. Ok, i będziemy próbowali to obsadzić. Dobra, ale jeszcze najpierw, żeby nie zapomnieć, to słuchajcie, delikatnie nałożymy specjalnego smaru z Zaxa na wieloklin, ale to tylko dosłownie delikatnie. Na wieloklin, słuchajcie, i tutaj na wpust wałka. Nie za dużo, jest to specjalny smar, słuchajcie, który pod wpływem, bardzo lepki, który pod wpływem siły odśrodkowej no nie rozbryzguje się słuchajcie, na boki. Tu akurat w zasadzie jakiegoś mega znaczenia to nie ma, bo tutaj nie mamy tradycyjnego sprzęgła, ale stosujemy taki smar. Dobra, to co? Próbujemy wjeżdżać ze skrzynią. Dobra, powiem wam, że po chwili walki, i to wcale nam nie takiej mega długiej, udało się obsadzić skrzynię. Także zabieram już wyciągarkę, bo już nie będzie nam potrzebna. No i dobra, w zasadzie możemy już sobie teraz z całym silnikiem podjechać do góry i zapinać powoli poduchę. No tak, będziemy musieli sobie łańcuch oczywiście tutaj jeszcze odkręcić z mocowań. W miarę sprawnie udało się wrzucić skrzynię na wieloklin. O, dobra. Tu mamy łapę. Co to tak buczy?
Cała motolotnia. Ale gość ma fajnie, co? Super. Dobra, wracamy do skręcania pasaciora. Niektórzy sobie szybują pod chmurami, nad chmurami, a niektórzy chcą ostro zapierdzielać. Dobra. Okej, dobra. No i dobra, lecimy z silnikiem do góry. O, bateria widzę mi się kończy. Mam nadzieję, że nie padnie za szybko. Te śrubki też przesmarowane smarem. Okej. Dobra. Zaraz go ustawimy jeszcze na starych śladach. No ale... Okej, silnik mamy. Skrzynię. Z silnikiem mamy już spiętą. No i dobra. Cały, słuchajcie, zestaw, skrzynia biegów z silnikiem już wisi sobie o własnych siłach. Oczywiście musimy dokończyć skręcanie po obwodzie. No i składamy całą resztę. Tu się prezentuje dosyć ładnie. O, zobaczcie, tu wam pokażę, gdzie zrobiłem mocowanie łańcuchów. O, w tych dwóch miejscach. Zobaczymy z drugiej strony, jak to widać. Jak to wygląda. No, super. Idealnie. Elegancko. Dobra. Dobra, słuchajcie, ja sobie kończę już robotę na dzisiaj. Jutro zaczynamy nowy dzień pracy. Także widzimy się jutro i składamy dalej pasaciora. No i tak, minął dzionek, słuchajcie, mamy następny dzionek pracy, jak już widzicie, rozrusznik jest już rozebrany. Przygotowany do serwisu. Już tutaj częściowo go poczyściłem. I słuchajcie, w tym rozruszniku zaskoczyła mnie jedna rzecz. Jest jedna niespodzianka. Przyznam szczerze, że taki rozrusznik akurat pierwszy raz rozbieram, więc tym bardziej mnie to zaskoczyło. A co tutaj, słuchajcie, jest zaskoczeniem, no to zaraz wam powiem, za chwileczkę. A tymczasem, słuchajcie, pokażę wam jeszcze tak. Przyszedł plasticzek podszybia nowy, także dobrze, że udało mi się w miarę wcześnie go klepnąć, także zamówić, także przyszedł już dziś, także jest nowy. O, przyszła, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz i to jeszcze zobaczę, słuchajcie, jeżeli mi się uda wyrobić czasowo, to może sobie zrobimy jeszcze test tego sprzętu, a jest to, zobaczcie, Kingbolen Ediac Elite. Taki fajny, słuchajcie, mały, sprytny skaner diagnostyczny. Także na razie nie pokazuję. Zobaczymy za chwilę, czy uda mi się zrobić, jeszcze zmieścić w tym materiale. I słuchajcie, tutaj do zestawu dołączony taka przejścióweczka dołączona, przedłużka do OBW. Fajny bajer, także to mamy w zestawie. Ale czy to zrobimy dziś w dzisiejszym odcinku? Postaram się, żeby to było w dzisiejszym odcinku. Ale czy to zrobimy, no to się jeszcze okaże. Słuchajcie, cała ogólnie skrzynia już jest poskręcana po całym obwodzie, oczywiście wisi już o własnych siłach. Już mogę zdjąć trawers, także zaraz sobie trawers wywalimy. Także skrzynia jest skręcona dookoła, już wisi o własnych siłach razem z silnikiem.
Skręciłem jeszcze od razu tutaj wał napędowy, sprzęgło wału napędowego. No i tyle. Także będziemy sobie zaraz tutaj wrzucać cały spód. Zawieszenie łącznie z kołyską, złożem silnika. I tak, wymienimy sobie oczywiście poduchy. Tutaj poducha silnika, bo tutaj już Wam wcześniej pokazywałem, jest wszędzie spękana ze starości, jeszcze oryginalna. I musicie wiedzieć jedną rzecz, jeżeli zamawiacie, słuchajcie, sobie taką poduchę, to ona się składa z dwóch części i jest pakowana w dwa osobne pudełka. Później Wam pokażę indeksy z Lemferdera. W każdym razie one się różnią, nie są takie same, dlatego są opisane, że jest górna, jest dolna, także tu musicie wiedzieć, że ta poducha składa się z dwóch części, jest wprasowana od dołu i od góry. Oczywiście można to również, słuchajcie, zrobić na aucie, mam do tego taki przyrząd, ale jak ma wyciągniętą kołyskę, to słuchajcie, łatwiej jest na wyciągniętej kołysce. Mimo tego użyję tego przyrządu, bo jest tam, słuchajcie, taki jeden myk, przez który normalnie, słuchajcie, bardzo ciężko jest tą poduszkę wymienić, dlatego że tu plastik się bardzo łatwo odkształca przez takie okienko, później Wam pokażę. I bez przyrządu powiem Wam, że no, ciężko jest, żeby jej nie uszkodzić, ciężko jest prasować. No i tak, oczywiście te dwie poduchy, dwie tuleje wahaczy wymieniamy, jak widzieliście, również są już spękane, także za jednym zamachem. No i słuchajcie, wrzucimy sobie to wszystko jako jeden zestaw, jako jedna całość, czyli skręcimy sobie oczywiście razem z kołyską już przekładnię kierowniczą, oczywiście stabilizator, no i wrzucimy sobie to już jako jedna całość pod auto. No, także tak to wygląda. Tu jest jakiś gruz, no, jakieś kamyczki, to sobie i tak zaraz sobie to wytrzepiemy. No i tyle. Dobra, słuchajcie, tak, ja się biorę za rozrusznik, dalej za serwis rozrusznika i chodźcie, słuchajcie, pokażę Wam co tutaj mnie zaskoczyło w tym rozruszniku. A więc tak, no niby, słuchajcie, rozrusznik jak rozrusznik, tutaj wszystko dosyć ładnie wygląda, nie ma jakiegoś specjalnego zużycia. Było trochę syfu, oczywiście ja tutaj tą większość już poczyściłem. Tu sobie tylko jeszcze papierkiem komutator delikatnie zabielę. Tutaj wszystko łożyskowane, zobaczcie, na łożyskach igiełkowych. Także tutaj sobie dołożymy troszeczkę smaru, oczywiście. I co, słuchajcie, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyła mnie, słuchajcie, konstrukcja szczotkotrzymacza. Bo zobaczcie, wyciągnąłem sobie wirnik, oczywiście tutaj siedzą szczotki. No i tak, zabezpieczyłem sobie oczywiście, żeby mi szczotki nie wyskoczyły nasadką, to akurat 23, fajnie mi pasowała. No i co, szczotki siedzą. No i słuchajcie, wyciągam wirnik od dołu i słyszę, że coś tam się rozsypało. Ja zaglądam do środka, a tam zobaczcie, drugi zestaw szczotek. Zobaczcie, od dołu jest zamontowany tak jakby drugi dodatkowy szczotkotrzymacz. W zasadzie to jest jeden szczotkotrzymacz, ale z podwójnym uchwytem, czyli w sumie mamy 8 szczotek. No, także paluchy muszę tam, słuchajcie, powkładać i jakoś zmontować te szczoteczki. Oczywiście tutaj jeszcze mam od środka cały ten stojan, obudowę rozrusznika do wyczyszczenia, no ale muszę te szczoteczki tam jeszcze, ten drugi rząd szczotek poskładać. Także ogólnie pierwszy raz się spotykam z taką konstrukcją szczotkotrzymacza, dlatego byłem trochę zaskoczony. Także słuchajcie, jeżeli składacie, rozbieracie rozrusznik, na przykład taki, o tych numerach, zobaczcie, tu akurat jest z Valeo, no to musicie wiedzieć, że w tym rozruszniku są dwa rzędy szczotek, czyli w sumie mamy nie 4, a 8 szczotek. Także tak to wygląda. No na pewno dzięki temu na dłużej starcza. Pewnie jest bardziej trwały. Ogólnie konstrukcyjnie też źle nie wygląda, więc spoko. Dobra, słuchajcie, więc tak, ja się biorę za czyszczenie rozrusznika, za jego serwis i zaraz biorę się dalej za składanie całej reszty i składanie tego Bangladeszu. Oczywiście jeszcze będziemy musieli wymienić górne mocowania w jednym i w drugim MacPhersonie, ale to mówię, to już nie wiem, czy będę pokazywał, bo to akurat nie jest jakiś mega ciekawy temat.
a szkoda czasu, może ten czas zobaczę. Spróbuję sobie na trochę czasu zaoszczędzić, żeby zrobić sobie, słuchajcie, test tego fajnego, małego poręcznego skanerka. Zrobimy sobie, mam nadzieję, albo unboxing. Chyba że nie zdążę w tym odcinku, no to zabraknie mi czasu, no to zrobimy sobie jakiś inny materiał. Dobra, słuchajcie, chwilę mi zajęło, żeby poskładać te szczotki. Niestety musiałem wyciągnąć nasadkę i rozpiąć również górne szczotki, żeby mieć dojście do tych dolnych szczotek. No bo słuchajcie, w innym wypadku, słuchajcie, nie miałbym w ogóle możliwości spięcia tych dolnych. No jak widzicie, zabezpieczyłem sobie trytytkami, bo słuchajcie, no i nie ma innej możliwości. To już z 4 szczotkami, słuchajcie, jest problem, żeby powiedzmy zmontować bez czegoś takiego, a co dopiero z 8. No nie mam tyle palców jak ośmiornica, żeby tutaj utrzymać wszystkie, słuchajcie, wszystkie szczotki, żeby włożyć wirnik. Wirnik, jak widać, komutator już, słuchajcie, jest tutaj delikatnie przeszlifowany, troszeczkę jest zabielony. Wyczyszczone, przesmarowane są, tutaj jest ten mechanizm planetarny, łożyska również. Słuchajcie, gdzieś tam pod którymś z filmów w komentarzu kiedyś ktoś się mnie pytał raz czy 2 razy, czym ja przesmarowuję rozruszniki. Powiem wam, że ja stosuję zwykły smar do łożysk. Czy to, słuchajcie, do końca dobre, czy nie, ciężko mi powiedzieć, ale mogę powiedzieć jedno, słuchajcie. Rozbieram rozruszniki nawet po kilku latach, te, które powiedzmy ja serwisowałem i działają, słuchajcie, bez zarzutu. Bez najmniejszego zarzutu. Nie widać tak naprawdę żadnych śladów zużycia i moim zdaniem no, smar do łożysk EUT43, który ja wykorzystuję, no u mnie się sprawdza. Także jeżeli, słuchajcie, macie jakieś sugestie co do smaru, który lepiej by się sprawował w rozrusznikach, no to możecie, słuchajcie, śmiało pisać w komentarzu. No ale mówię, ja stosuję smar do łożysk EUT43, smaruję nim wszystkie tutaj, słuchajcie, przekładnie, jak tutaj przekładnia planetarna, łożyska igiełkowe i słuchajcie, tutaj ja naprawdę nigdy nie miałem problemu z żadnym rozrusznikiem, który był przeze mnie serwisowany. I te rozruszniki działają, słuchajcie, wiele lat i tutaj smar ten do łożysk w żadnym stopniu tutaj znaczy tak, no działa ogólnie tak jak ja bym chciał. Dobra, więc tak jak widzicie, szczoteczki zabezpieczone trytytkami, jeden rząd, tutaj drugi rząd. O. No i co, będziemy wkładać wirnik, także biorę się za składanie rozrusznika, sprawdzę go oczywiście jeszcze przed w ogóle wrzuceniem do auta na krótko. Jeżeli będzie wszystko w porządku, wrzucamy do auta i składamy całą resztę. No i bierzemy się w końcu za te nieszczęsne, za ten dół, za to całe zawieszenie, układ kierowniczy. Dobra, sprawdźmy, czy rozrusznik działa. Więc tak, zasilanie mamy podpięte. No i uwaga. Działa. Dobra, to rozrusznik montujemy do auta. Dobra, słuchajcie, tulejki sobie powycinałem. O, zobaczcie, ponacinałem z boku. Jedną i drugą. Powycinałem sobie piłą szablastą. I teraz tak. Oczywiście jak już tutaj sobie natniecie, no to tutaj już bez problemu można sobie wybić jakimś przecinaczkiem, młotkiem. Wychodzą już bez problemu. I słuchajcie, co ważne, tutaj bardzo dobrze trzeba oczyścić z utlenionego aluminium całe to gniazdo. Ja sobie zaraz to chyba zrobię szczotką albo na wiertarce, albo na fleksie. No i później do wprasowania nowych tulei oczywiście trzeba będzie użyć troszeczkę również smaru. I teraz tak, żebyście się nie pomylili, słuchajcie, pierwsza tuleja od samego dołu, od spodu, to jest ogólnie spód, to oczywiście jest przelotowa, a druga już jest z gwintem. Przez przelotową tuleję wchodzi nam śruba. Tutaj mamy ten spornik skrzyni biegów, który wchodzi tutaj między między dwa wycięcia. O. Tu i tu, po to jest. I z drugiej strony, od drugiej strony mamy wprasowaną tuleję z gwintem i tutaj nam się wkręci śruba. I oczywiście,
Słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Pamiętajcie o tym, aby tym wycięciem, tym okienkiem tutaj równolegle do tego tutaj okienka, żebyście nie wprasowali tak, no bo wiadomo, że już później już nie zamontujecie, nie włożycie tej kości, tego łącznika podpory skrzyni biegów. No i to tyle. Dobra, to się biorę teraz tak za oczyszczanie gniazda i za wprasowywanie tulei. W międzyczasie wymienię sobie te dwie tuleje wahacza. No i dobra, słuchajcie, jak widać tuleje wymienione i zobaczcie, przyzwyczailiśmy się, że te tuleje są niesymetryczne, czyli że jest lewa i prawa, a tutaj akurat w Passacie B7 jest, zobaczcie, tuleja symetryczna, czyli lewa i prawa jest taka sama. Gniazdo pod tuleje jest przygotowane, także używając, zobaczcie, takiego przyrządu będziemy sobie wprasowywać nowe tuleje. No i ogólnie tak, słuchajcie, przed wprasowaniem tych tulei ja sobie zawsze tutaj, zobaczcie, zaznaczam markerem miejsce, gdzie występuje, zobaczcie, wycięcie, bo jak już włożymy, zaraz zobaczycie tuleję w specjalną tutaj, o, tuleję w przyrząd do wprasowywania, no to już będzie ciężko to zauważyć, także będziemy mieli pewność, że mamy to wycięcie, słuchajcie, równolegle, że nam będzie wchodziło tutaj z tym okienkiem. Dobra, cały zestaw, słuchajcie, mamy już gotowy i powiem Wam, że taki zestaw, belka, łoże silnika, przekładnia kierownicza, stabilizator, zawieszenie, no dosyć sporo waży i powiem Wam, że ręcznie w pojedynkę trochę ciężko będzie to wrzucić.
ale zaraz coś wykombinujemy. Także no, także w zasadzie już zestaw jest do wrzucenia. No, także tutaj jakoś mega dużo nam roboty jeszcze nie zostało. Jeszcze będę musiał oczywiście ogarnąć górne mocowania z jednej i z drugiej strony. No i to już będzie wszystko. Jeszcze kwestia jakiegoś niedługiego czasu i będzie można w zasadzie już autem zjeżdżać. Filtry już mam częściowo powymieniane. Oleju, paliwa, powietrza. Muszę wymienić jeszcze kabinowy i jeszcze muszę zalać olej silnikowy. No i to by było w zasadzie wszystko. No a ja teraz, słuchajcie, będę kombinował, jak tu wrzucić ten cały zestaw w całości. No. Ale konstrukcja. No więc tak, słuchajcie, mój pomysł na wrzucenie tej kołyski ogólnie wygląda w ten sposób. Przypomniałem sobie, że mam, słuchajcie, stary podnośnik motocyklowy. Jest to stary podnośnik motocyklowy. W zasadzie kupiłem go do swojego Horneta, ale później dopiero się okazało, bo to akurat okazyjnie od kolegi, i dopiero później się okazało, że to jest typ podnośnika przeznaczony w zasadzie głównie do chopperów. No i w zasadzie kupę lat leżał, słuchajcie, kurzył się, teraz dopiero go wziąłem, umyłem i zobaczcie, ogólnie mam zamiar, słuchajcie, ten podnośnik w przyszłości przerobić tak, żeby właśnie nadawał się do takich manewrów jak tutaj. I myślę, że w tym momencie też tutaj, słuchajcie, uda się to ogarnąć bez najmniejszego problemu. W tym momencie oczywiście ma dużo mniejszy zakres wysokości podniesienia, ale słuchajcie, nie jest źle. Tak jak widzicie, wrzuciłem, słuchajcie, całą kołyskę na kobyłki. No i teraz tak, podpompujemy troszeczkę, mam nadzieję, że mi się nie wywali ta kołycha. O, zobaczcie. I całkiem spoko idzie do góry. Tutaj mamy oczywiście również pedał do opuszczania. Także możemy sobie, zobaczcie, płynnie regulować wysokością. O. No i myślę, że słuchajcie, będzie to dobra opcja do przeróbki właśnie na taki podnośniczek. Nawet, słuchajcie, do skrzyń biegów. Jeżeli, słuchajcie, zrobiłbym tu odpowiedni adapter do tych ramion podnośnika, które podnoszą, no to myślę, że tutaj bez problemu, słuchajcie, nawet skrzynię biegów spokojnie będzie można wrzucić. A nawet przedłużając, słuchajcie, te ramiona troszeczkę, bo tu ogólnie są 4, słuchajcie, 4 ramiona. Raz, 2, 3, 4, no i po środku są połączone tymi jakby podstawami, 2 podstawami. Jakbym przedłużył te ramiona, no to w tym momencie automatycznie zwiększa mi się dosyć sporo zakres podnoszenia, zakres wysokości. No ale mówię, to jeszcze, słuchajcie, jest do przemyślenia i bardzo fajna baza, słuchajcie, pod taki sprzęt akurat, jaki mi jest tutaj akurat potrzebny. No i co? I słuchajcie, spróbujemy sobie wjechać z tą kołychą i zobaczymy, jak to się tutaj sprawdzi. W tym momencie na patencie, akurat na kobyłkach. Nie mam teraz, słuchajcie, czasu, żeby kombinować tutaj ze spawaniem, z przedłużaniem, ale to zrobię. No, ale póki co spróbujemy sobie wrzucić w ten sposób. Tutaj akurat na kobyłkach, zobaczcie, na kobyłka wyżej, bo pod poduchę akurat podeszła mi łapa, także mogłem sobie wyregulować. Teraz jest w miarę wypoziomowana. No i co, wjeżdżamy pod auto i próbujemy sobie zamontować całą kołyseczkę. Ale to się trzeba nakombinować. Słuchajcie, jak się samemu pracuje. Jak się pracuje co najmniej w 2, w 3, słuchajcie, no nie ma tematu, ale w pojedynkę, no to niestety trzeba się czasami bardzo, bardzo mocno nakombinować i opatentować kilka różnych bajerów, żeby móc samemu, słuchajcie, wykonywać no, różne, najróżniejsze prace warsztatowe. Dobra, próbujemy wrzucać.
no to powiem wam, że patent jest naprawdę zarąbisty. Wszystko, słuchajcie, siadło pięknie. Rewelacja. No i dobra, słuchajcie. Kolejny patencik, kolejna praca usprawniona. Także naprawdę fajnie. Dobra, słuchajcie, to co? Wrzucam płośki. Wrzucę sobie od razu płośki, załapię, póki jeszcze nie ma zwrotnic, będzie troszeczkę wygodniej. Śruby ogólnie przy flanszach dopiero sobie dokręcę później. W sensie na gotowo. No, a teraz biorę się za wymianę górnych mocowań MacPhersona. No więc tak, słuchajcie, wszystko już jest poskręcane na gotowo, górne mocowania wymienione, łożyska już, słuchajcie, harczały, skrzeczały, także jak najbardziej do wymiany, także wszystko na gotowo już jest poskładane. Jedyne co zostało jeszcze do zrobienia to dociągnąć koła, jeszcze musimy zalać olej silnikowy, wymieniamy jeszcze do wymiany filtr kabinowy, no i oczywiście musimy podłączyć tester diagnostyczny, pokasować inspekcję, ewentualnie jeżeli potrzeba zrobić jakieś adaptacje, no i w zasadzie tyle, no i oczywiście jazda testowa. Także opuszczamy auto, zalewam olej, wymieniam filtr kabinowy i chyba jeszcze sobie zdążymy zrobić test skanerka kieszonkowego Kingbolen Ediac Elite. Ja już, słuchajcie, zainstalowałem sobie aplikację w telefonie, bo to działa na tej zasadzie, że instalujemy sobie aplikację w telefonie, rejestrujemy sprzęt, tam mamy specjalne klucze, zresztą to wam pokażę, klucz elektroniczny oczywiście. I powiem wam, że już próbowałem na jednym aucie, tak pokrótce tylko podłączyć ten testerek i powiem wam, że dosyć fajnie sobie radzi, także fajny kieszonkowy sprzęciorek. Opuścimy sobie furę i zalejemy jeszcze sobie olej. Ok. Sypu się uzbierało pod korkiem, wydmuchamy to. O kurde, korka zassało. Dobra. Ciach. Dobra. Zalejemy motulka.
No i dobra, słuchajcie, ja tu sobie dokończę procedurę zalewania oleju. Muszę jeszcze wypisać przebiegówkę, przywiesić kartkę i myślę, że spróbujemy sobie tutaj całą resztę obsługi testerem, pod kątem testera wykonać właśnie Ediagiem, czyli tym małym, śmiesznym King Bolenkiem. No dobra, słuchajcie, więc tak, zobaczymy, co my tu mamy w środku. Znaczy wy zobaczycie, bo ja już wiem. Więc mamy tak, małe takie, słuchajcie, fajne, sprytne etui. W środku jest cały moduł, a w środku cała papierologia. Tutaj łącznie z kodem, z barkodem, QR-kodem, przepraszam, dzięki któremu przekieruje nas na stronę, z której w zasadzie na sklep Play akurat mnie przekierowało i z której mogłem sobie pobrać program, który zainstalowałem na moim telefonie. I mamy jeszcze kod uwierzytelniający, tak żeby po prostu uruchomić całe urządzenie. W etui, zobaczcie, mamy takie urządzonko. I tak jak wspominałem, tam jeszcze mamy, tak jak wam na początku pokazywałem wcześniej, mamy przedłużkę. Ta przedłużka w tym momencie akurat nie będzie nam potrzebna. W niektórych autach gdzieś tam są bardziej ukryte, może gniazda diagnostyczne, no to może bardziej nam się przyda. Tutaj akurat nie ma takiej potrzeby, więc podpinamy sobie całe urządzonko pod gniazdo OBD. Mamy tutaj. Ok. Diodki nam się już pozapalały. Włączymy zapłon. Ciekaw jestem, czy będzie opcja. Ja sobie już tutaj włączę aplikację w telefonie. Ciekaw jestem, czy będzie opcja na przykład uruchomienia pompy paliwa. Na przykład tak jak tutaj po wymianie filtra paliwa, żeby przetłoczyć powietrze z powrotem do zbiornika. O, jest Ediag. No i tak, ogólnie aplikacja wygląda w ten sposób. No i teraz tak, zobaczmy. Funkcje konserwacji. Wejdźmy sobie w funkcję OBD. Aha, musimy włączyć Bluetooth, dobra. Zapomniałem włączyć Bluetooth. Dobra. Kodów usterek żadnych nie mamy. Dobra, wejdziemy sobie. Oczywiście mamy tłumaczenie w języku polskim. Zobaczymy sobie. Wejdziemy sobie w kody usterek, brak kodów usterek. Oczywiście standardowo możemy sobie podejrzeć praktycznie wszystkie parametry rzeczywiste. Dobra, wiecie co? Na początek może zrobimy sobie diagnostykę wszystkich systemów. Tu mamy jakieś informacje. I on sobie automatycznie po numerze VIN odnajdzie parametry naszego pojazdu. Przynajmniej powinien. No i dobra, możemy sobie wybrać szybki test, skanowanie konkretnego systemu. Zrobimy sobie szybki test. No i teraz zobaczcie, mamy procedurę skanowania pojazdu, że chwilkę sobie poczekamy. Teraz jak przeskanuję wszystkie systemy, to sobie zaraz wrócimy.
No i dobra. Skończyło nam tutaj skanować. Trochę błędów nam tutaj znalazło. Sterownik układu wspomagania kierowania. Możliwe, trzeba zrobić adaptację czujnika kąta skrętu. Dobra, z tym sobie poczekamy chwilę. Moduł komfortu, elektronika drzwi, układ ciśnienia w oponach. Dobra, zrobimy inaczej. Wyczyścimy sobie wszystkie kody błędów i zobaczymy, czyli tutaj nam skanuje testerek. Jeszcze raz system po skasowaniu błędów i zobaczymy, czy jakieś błędy nam się jeszcze pojawią ponownie. No i dobra, w zasadzie błędy praktycznie wszystkie nam, słuchajcie, skasowało. Jedynie został jakiś jeden błąd w elektronice drzwi kierowcy. Zaraz zobaczymy z ciekawości, co to za błąd. Silnik podnośnika szyby z przodu. Brak nastaw podstawowych. Czyli możliwe, że trzeba zrobić tylko jakąś adaptację. Zaraz zobaczymy z ciekawości. Dobra, to na razie zostawię sobie to na później. Na pewno wejdziemy sobie w elektronikę silnika. I teraz tak, test działania. No i mamy tutaj, zobaczcie, elektronika pompy paliwa. Pierwsze to, co mnie interesuje. No i puścimy sobie pompę paliwa. OK, dajemy sobie start. No i poszła. Idzie pompa paliwa. Słychać, jak buduje ciśnienie, powietrze się przepompowuje do zbiornika. Dobra, fajnie, to działa. Także powiem Wam, że tutaj już bardzo duży plus za to. Słuchajcie, ja zawsze w WAG-u po wymianie filtra paliwa, po rozpięciu ogólnie układu paliwowego, jakiejkolwiek pracy z wtryskami, z układem wtryskowym, no to słuchajcie, zawsze elektronicznie odpowietrzam układ paliwowy. No i tutaj po wymianie filtra również. Mimo tego, że częściowo filtr zalałem, no to jednak trochę powietrza jest i może się okazać, że przy próbie odpalenia on dosłownie odpali na chwilę, zaraz nam zgaśnie, no i później będzie problem z odpaleniem. Także ja ogólnie preferuję odpowietrzanie takie naprawdę kompletne, żeby auto po prostu od razu odpaliło, bez żadnych zająknięć. No dobra, tu już ładnie pompa pracuje, więc tutaj już nie, w sensie przepływ paliwa, nie słyszę żadnego bulgotania powietrza, czyli można powiedzieć, że układ jest odpowietrzony. Dajemy stop. OK. I wyjdziemy sobie z tej opcji. Co tu mamy jeszcze za opcję testu elementów wykonawczych? Lampka kontrolna czasu rozgrzewania świec żarowych. A włączymy z ciekawości, zobaczymy, czy lampeczka nam się świec żarowych tutaj zapali. Zapaliła się. Dobra, dajemy stop. I wychodzimy z tej opcji. Lampka kontrolna filtra cząstek stałych. OK. Dajemy start. Dobra, tu nam się nic nie zapaliło, ale to może dlatego, że DPF tutaj jest wyfaszerowany, tutaj wkładu nie ma, także na pewno jest też program zrobiony. Nie wiem, na jakiej zasadzie ten program jest zrobiony, może też na tej zasadzie, że tu nie wnikam, nie jestem elektronikiem, że taka lampka nam się nie będzie pojawiać na zegarach. Pompa chłodnicy recyrkulacji spalin. Przekaźnik, no zobaczymy z ciekawości. Pompa chłodnicy recyrkulacji spalin.
is running, czyli coś tam poszło. Dobra, wychodzimy z tego. Przekaźnik dużej mocy grzania, przekaźnik małej mocy grzania. Dobra. Sterowanie wentylatora chłodnicy. Zobaczymy, czy włączy nam wentylator, czy zrobi nam test. O, słychać wyraźnie. Poszedł wentylator, więc możemy sobie sprawdzić poprawność działania wentylatora. Wyłączamy, wychodzimy z tej opcji. Sterownik czasu rozgrzewania świec żarowych. Turbosprężarka, pewnie sterowanie zaworem, zawór przełączający chłodnicę recyrkulacji spalin, zawór układu recyrkulacji spalin. No mamy trochę tutaj tych opcji, których możemy zrobić test różnych elementów wykonawczych. Parametry rzeczywiste. Zobaczcie, też jest tego no, praktycznie wszystkie, więc jest spoko. Zaawansowane. Kod silnika nam sprawdzi. CFGB sprawdzi. No możemy na pewno odczytać błędy, możemy skasować błędy, możemy zrobić test elementów wykonawczych, możemy sobie podejrzeć parametry rzeczywiste. Wejdziemy sobie jeszcze w elektronikę skrzyni biegów. Błędów nie mamy. No i tutaj też możemy sobie podejrzeć wszystkie parametry rzeczywiste. A właśnie, czy w ogóle możemy skasować inspekcję olejową, serwisową? Bo tutaj jeszcze mamy funkcję konserwacji. Zapytanie o zakres pojazdu, raporty. Czyli raporty możemy sobie również wysyłać, przypuszczam, drogą mailową, tak jak ogólnie się to odbywa w King Polenie, w Launchu. A, nie, zobaczcie. Ok. Oprogramowanie konserwacyjne, czyli możemy sobie pobrać, zobaczcie, różne opcje adaptacji. No i są adaptacje, zobaczcie. Kodowanie wtryskiwaczy, adaptacja m.in. EGR-u, poziomowanie zawieszenia, adaptacja oświetlenia. No powiem wam, jest. Przyłuczanie akumulatora. O, czy czekacie, możemy sobie pobrać to. Ej, no to rewelacja. I mamy również obsługę hamulca postojowego. Czekajcie, najpierw mnie interesuje tutaj serwis olejowy. Reset immobilizera. Adaptacja przepustnicy. No to chyba wszystko będziemy mieli jednak. Weźmiemy sobie ten reset hamulca, regeneracja DPF-a. No także powiem wam, że jednak o, reset czujników w kołach, ciśnienia w oponach, kodowanie wtryskiwaczy sobie od razu weźmiemy. O, i jest adaptacja czujnika kąta skrętu. Haha, dobra, zaraz sobie zobaczymy. Tu już nam się kończy break reset. Dobra, poczekamy, słuchajcie, aż sobie nam zainstaluje tutaj system te dodatkowe opcje i zaraz wracamy. No i dobra, zobaczmy. Ściągnęła się opcja. No i damy tak, automatyczne resetowanie. $15 000 i 365 dni. Reset
typowo zakończony sukcesem. No i dobra, spoko. Czyli udało się. Czyli fajnie, słuchajcie, zobaczcie. Czyli musimy sobie po prostu dodatkowo, ja teraz mi chwilę to zajęło, bo zaczęło mi ściągać, słuchajcie, tutaj te dodatkowe opcje, rozszerzając działanie tej aplikacji. I telefon zaraz mi wyrzucił, że mam za mało miejsca w pamięci telefonu i musiałem sobie pozwalniać troszeczkę miejsca. Dlatego po dłuższej chwili tutaj troszeczkę wróciłem, ale tak, zainstalowały mi się te opcje i teraz możemy sobie tutaj działać, czyli adaptacja, czyli kasowanie inspekcji olejowej się powiodło, więc fajnie, czyli w podstawowej wersji tego nie mamy, ale musimy sobie to ściągnąć. Oczywiście ściągamy jak najbardziej za darmo, jak widać. No, także kończy mi się pobierać obsługa hamulca. No jak widzimy, słuchajcie, troszeczkę nam zajmują poszczególne w pamięci telefonu poszczególne opcje, bo na przykład sam brake reset 167 MB zajmuje. Adaptacja przepustnicy 94 MB. Kasowanie inspekcji olejowych i ogólnie reset olejowy 103 MB, także trochę tutaj mamy, sterownik, adaptacja czujnika kąta skrętu 165 MB, więc no trochę miejsca musimy mieć w telefonie, aby korzystać ze wszystkich opcji. No, ale jednak słuchajcie, fajnie, naprawdę fajnie, że jest możliwość, aby z tego skorzystać. Także sobie poczekam tutaj, aż mi się zainstalują do końca te opcje, sobie sprawdzimy jeszcze kilka tutaj dodatkowych opcji. No i na przykład w tym wypadku, słuchajcie, tutaj mamy instrukcję, jak zrobić adaptację czujnika kąta skrętu w tym pojeździe. Czyli mamy uruchomić pojazd, jechać krótki odcinek w linii prostej, po prostej, równej powierzchni. Podczas jazdy skręcić raz w prawo, później lekko w lewo, później kierownica prosto. W każdym razie mamy całą procedurę. Później zatrzymujemy pojazd, upewniamy się, że kierownica jest prosto, silnik uruchomiony i nie wyłączamy zapłonu. Oczywiście zasilanie 12V musi być utrzymane, czyli akumulator musi być naładowany. No i tutaj taką mamy instrukcję odnośnie czujnika kąta skrętu. A wejdziemy sobie jeszcze tylko w hamulec postojowy i zobaczymy, czy przy pomocy tego urządzenia będziemy w stanie sami wymienić klocki hamulcowe, ogólnie rozpiąć układ hamulcowy przy elektronicznym hamulcu ręcznym, no przy pomocy akurat tego testerka. Dobra, słuchajcie, na razie pobieranie tutaj tej opcji obsługi hamulca, coś mi tutaj się zwiesiło, także poczekamy sobie chwilę, ale w międzyczasie, słuchajcie, odpalamy auto, bo szkoda czasu, później sobie dokończymy test tej aplikacji, tego urządzenia, odpalimy sobie auto, pojedziemy na próbę i zobaczymy sobie, podejrzymy sobie ewentualnie jakieś parametry rzeczywiste, zobaczymy podczas jazdy, bo tutaj chyba nawet jeszcze można sobie podglądać parametry rzeczywiste w formie wykresu, funkcji liniowej, funkcji cyfrowej, także zaraz sobie sprawdzimy. A teraz zobaczymy, czy w ogóle po odpowietrzaniu układu paliwowego odpali nam fura. No, z lekkim zająknięciem, ale odpali. Dobra, ja muszę sobie odjechać drugim autem, które stoi przed warsztatem i pojedziemy sobie na próbę. Dobra, na razie zgasimy. Zamknę tylko warsztat.
razie jeżeli chodzi o dwumas, to jest cisza. A, tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Ale teraz na razie tego nie zrobimy. Tutaj już się chyba zaczyna odzywać któryś wtryskiwacz na zimnym silniku. No, teraz tego tak nie słychać akurat. Na początku tylko chwilę sobie poklekotał. No nie, no teraz tego nie słychać. No dobra, spokojnie sobie, słuchajcie, zrobimy taką jazdę próbną. Zaraz sobie troszeczkę go też przegonimy z troszeczkę też większą prędkością, tylko sobie wyjedziemy tutaj poza teren zabudowany. No i zobaczymy, jak tutaj się będzie sprawował nowy dwumas. Nowe zawieszenie, tuleje wahaczy, górne mocowania z łożyskami, nowe dwie tuleje poduszki silnika, wspornika skrzyni biegów, olej, filtry wiadomo. Także roboty było naprawdę bardzo dużo. No dobra, słuchajcie, to co, jedziemy, ja sobie go trochę rozgrzeję i zobaczymy sobie, jak tutaj to wszystko będzie nam pracowało. No ale na razie tutaj ten kawałek, który przejechałem, no to na razie jest spoko. Na razie jest spoko. No powiem wam tak, jak na razie wszystko wygląda w porządku, jeżeli chodzi o dwumasę. Jest kompletna cisza, nie ma, słuchajcie, żadnych wibracji. Także mam nadzieję, że tak zostanie. Jedyne co to, słuchajcie, chwilę jeszcze jeżdżę sobie i podglądam parametry korekty wtrysków. Tak jak wspominałem, na silnym silniku przez chwilę potrafi, słuchajcie, hałasować któryś wtrysk. Dla mnie to jest wtrysk. I rzeczywiście powiem wam, że co najmniej dwa wtryski mają, pierwszy chyba szczególnie, ma dosyć znacznie rozjechane korekty i trzeci, także co najmniej dwa wtryski są na pewno do sprawdzenia, ale jak, słuchajcie, jak dla mnie, no ja bym dał wszystkie cztery wtryski do sprawdzenia i wtedy byłaby pewność, także tutaj to na pewno będę Tomkowi rekomendował. No, a jak na razie, słuchajcie, jest wszystko w porządku, bardzo fajnie autko jedzie na tej nowej dwumasie, także powinno być w porządku. Zaraz sobie, słuchajcie, zrobimy, gdzieś się zatrzymamy i zrobimy sobie test dalej tego naszego tutaj King Bolenka. I słuchajcie, muszę powiedzieć jedną rzecz, te dodatkowe opcje, które, słuchajcie, pobierałem później, czyli te związane z adaptacją, chyba, słuchajcie, za szybko powciskałem pobieranie wszystkich naraz, bo włączyłem pobieranie kilku opcji i, słuchajcie, tam dwie opcje mi się zwiesiły na hamulcu postojowym i na związanym z adaptacją wtryskiwaczy, kodowaniem wtryskiwaczy, i mi się zwiesiła ta opcja. Odinstalowałem jeszcze raz aplikację, zainstalowałem jeszcze raz i słuchajcie, po kolei każdą funkcję sobie ściągałem na aplikację, na telefon, robiłem adaptację i, słuchajcie, wszystko się zainstalowało poprawnie. I nawet już mogę powiedzieć, że nawet testowałem i funkcja hamulca postojowego, czyli wprowadzenia w funkcję serwisową, działa, czyli otwiera nam zaciski elektryczne, zamyka, robi test. Także te wszystkie opcje działają i przypuszczam, że na pewno cała reszta też działa, ale zaraz wam to pokażę. A teraz jeszcze kawałeczek się przejedziemy.
tak, słuchajcie, w takich pięknych okolicznościach przyrody zrobimy sobie test hamulca postojowego. Możemy sobie zrobić test, możemy sobie otworzyć zaciski, czyli wprowadzać w stan serwisowy do wymiany klocków tarcz. Może będzie to słychać, troszeczkę wiatr wieje, ale może będzie to słychać. Zaraz zresztą pokażę Wam to bliżej. Czyli otwieramy sobie zaciski. Było słychać? Chyba było. Teraz chwilkę trzeba poczekać, aż tutaj sobie aplikacja skończy mielić. To trwa jakieś od kilkunastu do, jest informacja, do 30 sekund, więc sobie chwilkę poczekamy. OK. No i teraz sobie zamkniemy zaciski. Uwaga. Słychać. Zamknęły się i otwarły. Dobra. Musimy poczekać, aż sobie system przestanie mielić. I na koniec, po wymianie czy to klocków, czy klocków z tarczami, warto sobie zrobić test hamulca postojowego. On sobie otworzy, zamknie, w zależności, słuchajcie, od modelu, w zależności od pojazdu, w zależności od marki, jest to różnie. Czasami system wymaga, aby kilkukrotnie otworzyć, zamknąć zaciski, a czasami robi to tylko, powiedzmy, jednokrotnie. Zobaczymy, jak to będzie w tym wypadku. Uwaga. Czyli sobie tylko zamknął, zaciągnął ręczny i spuścił ręczny. Czekamy na wynik testu. Dobra. Wynik testu pozytywny. Także wszystko w porządku. Pokażę Wam to jeszcze z bliska. Nie wiem, jak to do końca będzie widać w tych warunkach, bo światło może się troszeczkę odbijać. Ale tak, wybieramy sobie tak, opcję otwórz tylne zaciski. I słyszymy, jak silniczek pracuje, znaczy dwa silniczki. I czekamy na zakończenie sesji. Mamy informację, że może to trwać do 30 sekund, zanim system sobie tutaj wszystko przeanalizuje. Także czekamy. To w zasadzie chyba trochę szybciej, krócej trwa. O, jest OK. Teraz sobie zamykamy zaciski. On sobie zaciągnął, znaczy docisnął tłoczki i spuścił sobie ręczny. Czekamy na zakończenie testu. OK. No i zrobimy sobie na koniec test. No i tak jak w poprzednim wypadku, test trwa bardzo krótko. No i dobra, czekamy sobie na zakończenie sesji. No i co? No i słuchajcie, tak to wygląda. Zaraz sobie podejrzymy jeszcze jakieś inne może parametry. Także pokażę Wam jeszcze tutaj inne rzeczy związane z tym testerkiem. Ale słuchajcie, na początku, kiedy uruchomiliśmy ten sprzęciorek i nie wiedziałem, że są dostępne adaptacje, wyglądało, że ich nie ma, no to powiem Wam, że tak troszeczkę się zawiodłem, ale jak odkryłem tą opcję, że można sobie, że trzeba osobno zainstalować funkcję, w zasadzie może to jest dobra opcja, bo powiem Wam, można sobie również pod siebie skonfigurować te adaptacje, to co najczęściej, powiedzmy, używamy, tak żeby nie zaśmiecać sobie niepotrzebnie telefonu, no bo jednak, tak jak widzieliście, niektóre funkcje powyżej 100 mega pojemności zajmują, więc
Nie każdy ma, znaczy mamy oczywiście ograniczoną pojemność pamięci wewnętrznej w telefonie, więc nie musimy sobie każdej funkcji adaptacyjnej ściągać na telefon. Wystarczy sobie ściągnąć te, które są nam najpotrzebniejsze i tak naprawdę skonfigurować sobie ten tester pod siebie. Także bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, to co? Lecimy, zrobimy sobie jeszcze w jakimś lepszym świetle, pokażę Wam w lepszym świetle, co tutaj ten testerek jeszcze, ta aplikacja jeszcze posiada. Tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to wszystko wygląda. Jak dla mnie, słuchajcie, wygląda to bardzo obiecująco. Także lecimy dalej z testem. No dobra, słuchajcie, Passat już jest gotowy, także temat Passata jest zakończony, a my musimy jeszcze dokończyć test, omawianie skanera diagnostycznego. I tak, słuchajcie, na podnośniczku wisi już Volvo V70 dieselek i słuchajcie, problem jest tutaj najprawdopodobniej z klapami wirowymi w kolektorze. Z podobnym silnikiem troszeczkę w nowszym Volvo właśnie robiłem wywalanie klap właśnie z takiego kolektora, także możecie sobie zobaczyć tutaj w tym odcinku. Także tutaj było bardzo podobnie i tutaj, słuchajcie, chyba czeka nas to samo. No ale tak, w zasadzie cała tutaj robota, już nie będziemy tutaj tego powielać w żadnym filmie, może jakieś shorty wskoczą. W każdym razie tak, wejdziemy sobie w diagnostykę i pokażę Wam, bo ja już to teraz sprawdzałem. Jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony, bo okazuje się, że oprócz dodatkowych procedur adaptacyjnych, które okazało się, że możemy sobie zainstalować, słuchajcie, jest naprawdę full opcji, funkcji specjalnych i zaraz Wam tutaj pokażę. Czekajcie, niech nam tutaj tylko się połączy z pojazdem. On sobie sam skanuje numer nadwozia. O, tutaj nam pokazuje dane pojazdu. I teraz tak, system, wybieramy sobie system, wybierzemy sobie silnik. I teraz tak, zobaczcie, czekajcie, wziąłem sobie tłumaczenie. No i mamy tak, informacje o module, odczytywanie kodów błędów, kasowanie kodów błędów, odczyt danych parametrów rzeczywistych, test elementów wykonawczych i funkcje specjalne. Zobaczcie ile mamy funkcji specjalnych akurat tutaj. Test, poczekajcie, dam tłumaczenie.
test regulacji ciśnienia paliwa, test zaworu regulacji przepływu paliwa, test zaworu sterującego ciśnieniem, resetowanie adaptacji zaworu regulacji przepływu paliwa, resetowanie adaptacji dla przepustnicy wirowej, resetowanie adaptacji do sterowania turbosprężarką, resetowanie adaptacji zaworu EGR. No powiem Wam, że jest tego naprawdę sporo. No powiem Wam, że naprawdę bardzo, kurczę, no jestem zaskoczony. Naprawdę małe takie główienko, a powiem Wam, że naprawdę robi bardzo fajną i rozbudowaną robotę. Spalanie filtra, spalanie cząstek sadzy, sprawdzanie aktywnej przesłony grilla. Co tu jeszcze? Sprawdzanie oleju, poziomu oleju silnikowego po serwisie. Czekajcie, ten nie ma bagnetu? A no tak, bo przecież w tym silniku nie ma bagnetu. Tak. I tu jest jeszcze jakaś taka śmieszna opcja. Odczyt przyczyn 10 najnowszych wystąpień zablokowanego automatycznego zatrzymania silnika. Dobra, i teraz tak. Tutaj, słuchajcie, tak jak patrzyłem, tylko teraz tak, ja już nie wiem, czy ten błąd wykasowałem. Tak, wykasowałem ten błąd, ale tutaj był, słuchajcie, zaraz Wam pokażę. Zaraz Wam pokażę. O, mieliśmy taki błąd. P209 kolektor napęd kontroli obwodu, znaczy to takie śmiesznie opisane, ogólnie sterowanie kolektorem ssącym, czyli wiadomo, że chodzi tutaj o ogólnie o klapy wirowe. I słuchajcie, no ogólnie ten błąd się skasował, ale coś tu się dzieje, bo ten błąd ogólnie co chwilę wraca. Ten błąd co chwilę wraca. I teraz tak, na pewno będzie trzeba sobie, no na pewno sobie odkręcę czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym i wejdę sobie kamerą inspekcyjną, ale słuchajcie, tutaj z wywiadu z właścicielem już wiem, że tutaj nigdy, a już kilka lat tutaj właściciel tego auta jeździ tym autem i tutaj nigdy nie było zaglądane w ogóle do kolektora ssącego, do dolotów, więc tu na pewno będzie, słuchajcie, zawalone sadzą, smołą, więc tutaj na pewno kolektor będzie do czyszczenia, doloty będą do orzeszkowania, także przypuszczam, że będę miał już taką tutaj robotę. Ale o co chodzi? Chciałem sobie wejść, słuchajcie, w test elementów wykonawczych. Tylko czekajcie, wejdę sobie. Czekajcie. O, dobra. I teraz tak. Test elementów wykonawczych możemy sobie zrobić i zobaczcie. Możemy sobie uruchomić nastawnik klap wirowych. Czekajcie, gdzie one są. Zawór sterujący turbosprężarką, kontrolka, sprawdź silnik. O, siłownik, to jest opisane siłownik wirowy. Możemy sobie otworzyć lub zamknąć klapy. Damy sobie tą opcję. Uwaga, zobaczymy, czy coś tutaj zaskoczy. O! Słyszeliście? Aktuator, silniczek nam tutaj klapy ustawił. Teraz dajemy stop. Koniec testu. I teraz sobie ustawimy na 0 stopni. Działa. Zobaczymy sobie teraz jeszcze tak. Zobaczymy sobie jeszcze EGR, zawór EGR-u. Czy nam wysteruje zawór EGR-u? Coś tam poszło. Coś tam poszło. Dajemy stop. OK. Czekajcie, pyk.
No jak słychać, steruje nam zaworem. No czekajcie, zobaczymy. Zawór sterujący pompą oleju. Możemy sobie sprawdzić 0, 50, 80%. Zawór sterujący turbosprężarką wastegate. Przepustnica. Zawór przepustnicy. Zobaczymy sobie tutaj. No, słychać, że przepustnica, klapa gasząca, jak zwał, tak zwał. O. Także powiem wam, że no, robi naprawdę sporo. Przekaźnik klimy. Coś tam było słychać. Ok. I wentylator. Możemy sobie na przykład wentylator na 10% puścić, na 50% lub na 100%. Puścimy sobie na 10%. Co, uruchomi się? No, uruchomił się. Dobra. Dajemy stop. Teraz puścimy sobie go na 50%. Start. No i już dużo szybciej. Dobra, stop. Dobra, na 100% już nie będziemy puszczać. Szkoda akumulatora. Ale robi, słuchajcie, robi. Telefon, mała przystaweczka do złącza OBD i powiem wam, naprawdę bardzo dużo możemy, widzę, zrobić tym urządzonkiem. Ediac Kingbolen, Ediac Elite. Ja sobie, słuchajcie, jeszcze podłączyłem przez zobaczcie, przez tą przejścióweczkę i słuchajcie, ta przejścióweczka jest o tyle fajna, że jeżeli robicie to, powiedzmy, znaczy powiem wam tak, ja ogólnie w swoich autach i w Jeepie i w aucie i w jednym i w drugim aucie w schowku leżą dwie podobne tego typu przystawki, które służyły również do łączenia się poprzez aplikację z autem, ale powiem wam, że żadna z nich, jedna i druga, no coś one tam robiły, nie było jakiegoś dramatu, ale powiem wam, że żadna z nich, nie będę teraz mówił ich firm, bo jednej firmy jest w jednym aucie, innej firmy jest w Jeepie, w innej firmie jest w Audi, ale powiem wam, że żadna z tych kości, z tych przystawek OBD, no nie mogę powiedzieć, słuchajcie, nie robi tego, co ten Kingbolen. Także powiem wam, dosyć sporo możliwości mamy dzięki temu sprzęcikowi. Dla takich naprawdę do prywatnych zastosowań we własnym aucie lub komuś podłączyć, wykasować błędy, sprawdzić jakieś parametry rzeczywiste w swoim aucie, u znajomego, u kogoś z rodziny. Powiem wam, że do takich podstawowych zadań naprawdę zarąbisty sprzęt i raczej, słuchajcie, nawet chyba go nie wykorzystacie w pełni. A do takich, słuchajcie, zarobkowych, na przykład tak jak w moim przypadku, gdzie prowadzę warsztat, to powiem wam, że chyba też będę raczej z niego często korzystał, bo jest bardzo wygodny, słuchajcie, mała kostka. Tu akurat specjalnie chciałem zobaczyć, jak on będzie pracował przez przejściówkę. Tutaj sobie go spiąłem takim rzepem i wiecie, kiedy to jest dobre? To jest dobre przez tą przejściówkę wtedy, kiedy, powiedzmy, robimy u klienta w aucie lub w nie swoim aucie, w aucie obcej osoby. I słuchajcie, żeby nie zapomnieć tego urządzenia, wyciągnąć z gniazda OBD, bo powiem wam, że o to jest nie-trudno. Jest niby jakaś taka krótka informacja, żeby na ekranie smartfona, żeby wyciągnąć tą kość OBD z gniazda w aucie.
No ale słuchajcie, wiadomo jak to jest. Gdzieś się zagapimy, gdzieś się zagadamy, tu się gdzieś się zapomnimy. Pojedzie ta kość i słuchajcie, jeżeli nawet tak jak w moim przypadku kilka oddziennie gdzieś tu się na przykład przewija, zapomnimy to wyciągnąć, no to słuchajcie, później może być ciężko dojść, w jakim aucie ta kość pojechała. A słuchajcie, w tym momencie, kiedy mam przez taką przejściówkę podpięte, tą, którą dostajemy w zestawie z tym urządzeniem, no to słuchajcie, w tym momencie no, rzuca się to ewidentnie w oczy, że coś jest podpięte, no i słuchajcie, ciężej mi się wydaje jest zapomnieć o tym, że mamy to podpięte w aucie, więc fajna opcja. Ja sobie tak to zostawię i słuchajcie, tak będę sobie to podpinał. Także ogólnie słuchajcie, fajne urządzenie, naprawdę jestem bardzo mile zaskoczony. Pierwsze wrażenia były takie sobie, jak się okazało, że nie ma możliwości zrobienia adaptacji. Tutaj jeszcze doszły teraz funkcje specjalne. Także powiem Wam, że naprawdę fajny sprzęt i powiem Wam, że na pewno będę go często używał, bo jest bardzo wygodny. Telefon mamy zawsze przy sobie. Co najważniejsze, łączenie przez Bluetooth, bezprzewodowo, nie musimy ciągnąć się z kablem. Także do takich naprawdę podstawowych i nie tylko rzeczy jak najbardziej, słuchajcie, ten sprzęt możemy sobie użyć. Oczywiście możemy sobie zapisywać, nagrywać raporty, możemy sobie zapisywać, nagrywać przebiegi, odczyty z parametrów rzeczywistych, łącznie, słuchajcie, z wykresami. Także kurczę, powiem Wam, że za taką cenę tego sprzęciorka moim zdaniem naprawdę warto. I tutaj słuchajcie, tak jak we wszystkich w zasadzie Kingbolenach czy Lunchach, możemy sobie raporty wysyłać na maila, czyli skanujemy auto, wychodzi nam cały raport z wszystkimi błędami i możemy sobie wysłać na jakikolwiek adres mailowy, czy na swój, czy bezpośrednio dla klienta. Także też bardzo fajna opcja. Także słuchajcie, ja ogólnie polecam jak najbardziej. I słuchajcie, co najważniejsze, pod tym filmem tradycyjnie już w opisie filmu będziecie mieli link do sklepu, będziecie mieli link do tego produktu, będziecie mieli kod rabatowy. Także serdecznie zapraszam. No i co? Ja Wam dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Sprzęciorek polecam jak najbardziej. Z pasiorem trochę się nawalczyliśmy. No, było sporo roboty. Nowy podnośnik, z którego test też, słuchajcie, zrobię w jakimś innym odcinku, bo widzę w komentarzach, że prosicie, żeby ten podnośnik Wam pokazać bliżej, ten nożycowy. Także zrobię jakiś odcinek z tym podnośnikiem niebawem. No, także tyle. Także co, dziękuję za oglądanie, dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Na koniec jeszcze chodźcie, zobaczymy, czy w tym Volvo słuchajcie, robi hamulec ręczny. W sensie, czy obsługuje, bo tu też jest hamulec ręczny elektryczny. A na przykład teraz jak hamulec ręczny jest spuszczony, zapniemy go. Zaciągnął sobie. Ręczny. Spuścimy ręczny. Ok. Ogólnie mamy też opcję wymiany klocków hamulcowych, ale słuchajcie, już nie będziemy tego teraz tej funkcji uaktywniać. Jeżeli zaciąga ręczny, spuszcza ręczny, no to już wiadomo, że też na pewno i to robi. Także fajny sprzęt. Antena.